historia chyba, którą najbardziej będziemy z Agą pamiętać, bo to było wtedy na samym początku kryzysu i pojechałyśmy nad Siemianówkę i spotkałyśmy tam, nie było żadnych aktywistów, po prostu spotkałyśmy grupę chyba 13, kilkunastu osób, bo to byli Jezydzi z Doliny Sinjar. Czyli można powiedzieć, że najbardziej prześladowana mniejszość na świecie. I ta dziewczynka, ona była taka głodna, że dostała chyba w jednej nocy trzymała gruszkę, drugi ogórka i tak na zmianę jadła. Wydaje mi się, że Jezydów trzeba ratować za wszelką cenę, a oni byli puszpakowani kilkakrotnie. Teraz się zrobiło piekło, także nie mogę patrzeć i nawet mówić coś dobrego, ale są ludzie, którzy chcą pomóc i to jest chyba ważne. Mam nadzieję, że na tą wystawę dotrą ci, którzy powinni je zobaczyć. Czyli? Czyli osoby, które uważają, że pushbacki to jest jedyne możliwe rozwiązanie. I osoby, które są bardzo przeciwni jakiemukolwiek przyjmowaniu uchodźców w Polsce. Są osoby uważające, że to ci ludzie to w sumie niekoniecznie ludzie i w sumie można ich zrobić z nimi cokolwiek. To jest przede wszystkim skandal, bo człowiek na każdej szerokości geograficznej gdzieś w środku, w podstawie jest taki sam. I wydaje mi się, że za dużo osób tego nie rozumie. My wszyscy byśmy marzyli, żeby nie było potrzeba tych zdjęć ani robić, ani pokazywać. Myślę też, że na te zdjęcia pewnie przyjdzie jeszcze czas. Musi odejść jakby dużo czasu. Myślę o tym, co się dzieje w tej chwili przy okazji zdjęć z powstania. Ile nowych książek, ile nowych wykładów, ile nowych odsłon tych zdjęć się znajduje. We wrześniu wchodzi do kin film, który bardzo Państwu polecam. Może to nie jest najlepsze miejsce, ale kiedy indziej mogłabym Państwu tą polecajkę podać. Film Lee Miller o fotografce z czasów II wojny światowej na własne oczy. Czyli historia, która miała miejsce w trakcie II wojny światowej, jest opowiadana dopiero dzisiaj. Kate Winslet fantastycznie zagrała i tam w tym filmie jest taka jedna scena, od razu mogę Państwu też taki mały spoiler dać, kiedy Lee Miller jest wściekła za to, że jej zdjęcia nie zostały pokazane w prasie. To jest taki mały prognostyk, że za jakiś czas te zdjęcia kiedyś wrócą. Te moje zdjęcia to muszę powiedzieć, że jest to tylko oczywiście wycinek tej mojej pracy, którą wykonałam na granicy polsko-białoruskiej. Od początku wiedziałam, że jest to coś ważnego, to znaczy ja to tak odbierałam, że ważne rzeczy się tu dzieją i byłam gotowa jeździć w każdym momencie, w którym coś się działo i o tym wiedziałam, ale nie pozostało to bez znaczenia również dla moich emocji, które były takie chwile, że było ciężko. Ci ludzie, którzy na tych zdjęciach są, oni nie są złapani w obiektyw jak przez jakąś sieć po prostu. Oni te swoje twarze Agnieszce oddali. To jest taki moment dla nich też takiego jakiegoś właśnie podarowania tego wizerunku i to na tych zdjęciach widać. Cześć. Jest nas więcej. Są z Etiopii. I żyją. Jak się tutaj znaleźli? No tak jak chyba większość. Znają te historie ze zdjęć? Trudno mi powiedzieć, wiesz, bo nie rozmawiałem z nimi na ten temat. Może to jak będą chcieli powiedzieć, to powiedzą, nie?
Myślę, że w ogóle wracamy do sytuacji z roku 2001-2022, do właśnie takich ujawnień, które kończyły się pushbackami. W tej chwili w zasadzie z każdej akcji ujawnienia mamy pushback na granicę polsko-białoruską. I co ciekawsze, mamy też dokumentację, którą zbieramy z placówek, więc wiemy mniej więcej, jak ta procedura przebiega. Jest to dla nas wszystkich strasznie trudne, ponieważ mieliśmy chyba taki okres euforii w kwietniu, w maju, w czerwcu, kiedy dosyć dużo osób trafiało do ośrodków, przeważnie ośrodków otwartych, a w tej chwili niestety te osoby trafiają na Białoruś. Śledzimy cały ten proces, dokumentujemy ten proces, informujemy RPO. Mamy też taką sytuację, że jesteśmy tropieni w lesie przez narodowców. Tak, sama byłam uczestnikiem 3 takich zdarzeń. One są dla mnie bardzo niepokojące, budzą we mnie lęk. Zastanawiamy się też, jak temu przeciwdziałać, jak się zachować w takich sytuacjach. Ja nie wyobrażam sobie czegoś takiego, że się to dzieje, a dzieje się i blisko nas. I przyzwyczajamy się do takich widoków, to najgorsze, że nie bierzemy tego jakby za rogi, żeby to zmienić. Dzieje się i dziać się będzie. I będą takie osoby, które chcą lepszego świata. Programy takie jak ten mogę realizować dzięki wsparciu moich patronek i patronów. Dołącz do tego grona na patronite.pl/Czaban robi Raban. Ten kanał możesz wspierać na portalach subpi.pl i Buy Coffee. Szczegóły w opisie filmu. Aktualne wiadomości z pogranicza polsko-białoruskiego, reportaże i rozmowy znajdziesz na stronie czabanrobiraban.pl. Powstała dzięki wsparciu programu grantowego Media Lokalne na rzecz Demokracji Journalism Fund Europe. Napisy do materiałów wideo na kanale Czaban robi Raban tworzy Fundacja Technologie dla Ludzi. Dziękuję za wsparcie Joannie Klimowicz, Małgorzacie Rycharskiej i Fundacji Wolno Nam. Oprawę muzyczną moich reportaży zapewnia Studio Soho Film i Multimedia z Poznania.